Dzisiaj opowiem Wam o kilku miejscach leżących w okolicach przepięknego miasteczka Bath. Pierwszym z nich jest zbudowany w 1810 roku przez Johna Rennie niezwykły akwedukt Dundas, widoczny w tej chwili na zdjęciach. Transportuje on kanał Kennet and Avon przez rzekę Avon i jest uznawany za zabytek, co podkreśla jego znaczenie porównywalne ze Stonehenge. Co ciekawe, był to pierwszy kanał, który otrzymał to oznaczenie w 1951 roku. Akwedukt został nazwany na cześć Charlesa Dundasa, który był pierwszym prezesem Kennet and Avon Canal Company. Służy jako punkt łączący kanał Kennet and Avon z w większości opuszczonym kanałem węglowym Somerset. Pozostały żeglowny odcinek kanału węglowego Somerset tworzy basen Brassnoker, który jest wykorzystywany do cumowania łodzi, wypożyczania rowerów i ma kawiarnię. Niedaleko znajduje się nabrzeże Dundas, gdzie nadal można znaleźć starą opcję poboru opłat, magazyn i nienaruszony dźwig. Kolejnym miejscem jest zamek Sham, który zobaczycie za chwilę na zdjęciach. Jest to dekoracyjna budowla położona na Claverton Down. Oferuje widok na Bath w Somerset w Anglii. Jest wpisany na listę zabytków klasy drugiej. Projekt obejmuje ścianę osłonową z centralnym ostrołukowym łukiem, flankowaną dwiema okrągłymi wieżyczkami o wysokości 3 pięter, rozciągającymi się na zewnątrz do 2 kwadratowych wież o wysokości 2 pięter na obu końcach. Zamek został prawdopodobnie zaprojektowany około 1755 roku przez architekta Sandersona Millera i zbudowany w 1762 przez Richarda Jamesa, który pełnił funkcję mistrza murarskiego Ralpha Allena. Jego celem było ulepszenie widoku z rezydencji Allena w Bath. Obecnie zamek Sham jest oświetlony w nocy, także polecam podjechać tam po południu, żeby zobaczyć zamek w ciągu dnia, jak również mieć okazję zobaczenia go wieczorem, kiedy jest oświetlony. Od zamku Sham dosłownie kilka minut znajduje się miejsce zwane Millennium Bath Viewpoint. Jest to znane miejsce odpoczynku dla piechurów, którzy mogą podziwiać krajobrazy południowej części Bathscape. Znajduje się na obrzeżach uroczej wioski Southstock. Kolejnym miejscem, które polecam, jest Greyfield Wood and Stevens Vale Waterfall. Greyfield Wood to często odwiedzany półnaturalny las wtórny, obejmujący fragmenty lasów plantacyjnych obok flory typowej dla starożytnych lasów. Położony na obrzeżach wioski High Littleton, leży 2 mile na północ od Midsomer Norton i 7 mil na południowy wschód od Bath. Chociaż jest otoczony półnaturalnymi środowiskami, pozostaje stosunkowo odizolowany w krajobrazie rolniczym. Las wyróżnia się jako znaczący element lokalnego krajobrazu, widoczny z różnych punktów widokowych. Jego wnętrze jest w większości płaskie, przeplatane kopcami i zagłębieniami. Pozostałości dawnej działalności górniczej można znaleźć wszędzie, ponieważ większość obszaru została wcześniej wykarczowana lub uprawiana w celu ułatwienia operacji górniczych. Peryferie mają bardziej strome zbocza, szczególnie wzdłuż południowej krawędzi. Strumienie płyną wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy, a kilka mniejszych strumieni przecina północną część lasu, ostatecznie prowadząc do wodospadu położonego na południu w sąsiednich lasach. Wodospad, który właśnie widzicie, jest fajnym miejscem do ochłody w upalne dni, jak i super atrakcją dla zwierząt o każdej porze roku. Mój pies absolutnie je uwielbia. Kolejnym przedstawionym w tym odcinku miejscem jest Sir Bevil Grenville's Monument. Jest to pomnik zbudowany z ciosanego kamienia, ma 7,5 metra wysokości i został zaprojektowany w stylu angielskiego baroku. Na tablicy łupkowej po stronie południowej znajduje się cytat z relacji Lorda Clarendona z bitwy pod Lansdowne, która odbyła się w 1643 roku.
szczegółowo opisanej w jego History of the Rebellion and Civil Wars in England. Po północnej stronie znajdują się dwa wiersze. Na szczycie pomnika znajduje się gryf, który reprezentuje herb i zwolenników rodziny Grenville, głos z 3 klarionami lub inna sekcja prezentuje królewskie herby króla Karola II z lat 1660-1685, flankowane przez herby najstarszego syna i dziedzica Sir Bevila, Johna Grenville'a I, hrabiego Bath, żyjącego w latach 1628-1701, a także generała George'a Monka, pierwszego księcia Albemarle, który był kluczową postacią w przywróceniu władzy króla Karola II w 1660 roku. Zarówno Monk, jak i Sir John Grenville zostali nagrodzeni za swój wkład przyznaniem tytułów szlacheckich. Za chwilę wrócimy do tej historii. Na razie zobaczmy kilka ujęć z zamku Sham, jak i wodospad Whirley Weir. I tutaj właśnie widzimy kilka ujęć ze wspomnianego wcześniej zamku Sham. I za chwilę już przeniesiemy się do kolejnego miejsca, zwanego Whirley Weir. Znajdujący się w Whirley wzdłuż rzeki Avon w Somerset w Anglii, w górę rzeki od Bath, Whirley Weir jest konstrukcją rzeczną. Początkowo został zbudowany w celu zapewnienia przepływu wody dla młyna zbożowego, znajdującego się w Claverton. W latach 1809-1813 tama została podniesiona o 12 cali w ramach rozbudowy stacji pomp Claverton, która obecnie zajmuje dawną lokalizację młyna zbożowego. Od ponad wieku Whirley Weir jest ulubionym miejscem do pływania dla miejscowych. Wyspa Rzeczna, która jest drogą do Tamy, jest własnością prywatną i jest klasyfikowana jako grunt rolny. Chociaż istnieje publiczna ścieżka prowadząca przez pole do historycznych Ferry Steps, nie ma takiej, która prowadziłaby bezpośrednio do Tamy. Właściciele gruntów twierdzą, że publiczny dostęp do tego obszaru nie jest dozwolony. Jednak ponieważ ziemia pozostaje nieuprawianym terenem nizinnym, potencjalnie może być objęta ustawą, która przyznaje osobom fizycznym pewne swobody w poruszaniu się po obszarach wiejskich w Wielkiej Brytanii. A my powoli wrócimy do historii St. Grenville Monument. Chciałam Wam jeszcze tylko dodać, że bitwa pod Lansdowne miała miejsce 5 lipca 1643 roku podczas wojny domowej w Anglii. Siły royalistyczne, dowodzone przez lorda Hoptona, rozpoczęły atak na parlamentarzystów dowodzących przez Sir Williama Wallera, który zajmował strategiczną pozycję na wzgórzu Lansdowne. Pod dowództwem Sir Bevila Grenville pikinierzy Hoptona z Cornwalli zaatakowali obronę Wallera, podczas gdy muszkieterowie royalistów manewrowali wokół niego przez sąsiednie lasy. W zaciętej wręcz walce podczas kontrataku kawalerii parlamentarnej Grenville odniósł śmiertelne obrażenia, gdy został uderzony w głowę toporem. Następnie został przetransportowany do plebanii w pobliskim Cold Ashton, gdzie zmarł z powodu odniesionych ran. To tyle na dzisiaj odnośnie miejsc odwiedzanych przeze mnie w okolicach Bath i Bristolu. Jest to tylko kilka z nich, jako że nie jestem w stanie ująć ich wszystkich, nawet nie jestem w stanie ich wszystkich spamiętać, gdzie dokładnie byłam. Także wracając powoli do zdjęć i do filmów, które nagrywałam, odświeżam sobie troszeczkę pamięć i jestem w stanie się podzielić z Wami moimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że
miło Wam się oglądało i skorzystacie z niektórych moich rad podczas wolnego dnia, kiedy nie wiecie, gdzie się udać. Ja się z Wami powoli żegnam. Jak zwykle zapraszam do kolejnych odcinków i do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się!